Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani dr Ewelina Klubczyńska z Zakładu Biologii Rozwoju. Z wykładu dowiemy się m.in. czym jest epigenetyka i pamięć epigenetyczna oraz jakie jest znaczenie modyfikacji epigenetycznych w warunkach zmieniającego się środowiska. Czy rośliny mają pamięć i czy można wymazać im wspomnienia? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przypomnijmy sobie kilka faktów. Co to jest DNA? DNA jest polimerem złożonym z dwóch nici biegnących antyrównolegle, które tworzą podwójną helisę. Jest nośnikiem informacji genetycznej organizmów żywych i wirusów. Szkielet każdej nici tworzy cukier deoksyryboza i reszty fosforanowe, które są przy ostatnim atomie węgla 5'. Pierwszy atom węgla 1' deoksyrybozy połączony jest z jedną z 4 zasad azotowych – tyminą, adeniną, cytozyną lub guaniną. Pojedyncze nici DNA łączą się ze sobą w sposób komplementarny – tymina z adeniną, cytozyna z guaniną. DNA w jądrze komórkowym jest zorganizowane w struktury zwane chromosomami, złożone z histonów, czyli zasadowych białek neutralizujących i wiążących DNA. U człowieka nić DNA zawarta w jądrze niemal każdej komórki ciała to ponad 3 miliardy par zasad, co daje ponad 100 cm długości. Rośliny pod tym względem są bardzo zróżnicowane. Ryż siewny ma prawie 400 milionów par zasad, a pszenica zwyczajna prawie 16 miliardów. Aby DNA nie uległo splątaniu, histony spełniają rolę szpulek do nawijania nici. Tym samym organizują informację genetyczną i chronią ją, czyniąc dostępną dla replikacji, transkrypcji lub naprawy DNA. Co to jest epigenetyka? Epigenetyka to nauka badająca różnice w aktywności genów zachodzące bez zmiany podstawowej sekwencji DNA. Modyfikacje epigenetyczne zmieniają czas i miejsce wytwarzania niektórych białek, a w związku z tym decydują o tym, który gen w danej komórce ulegnie ekspresji. Niektóre ze zmian epigenetycznych mogą być przekazywane z rodziców na potomstwo. Dla rozwoju epigenetyki najważniejsze były badania Conrada Waddingtona. Ten brytyjski naukowiec zajmujący się biologią rozwoju, genetyką i embriologią w swojej książce wydanej w 1939 roku za przyczyną swoich badań jako pierwszy użył określenia epigenetyka w znaczeniu, jakim rozumiemy to słowo obecnie. Waddington zaobserwował, że komórki embrionalne różnicują się funkcjonalnie różne tkanki, pomimo że każda komórka ma ten sam zestaw chromosomów, czyli posiada identyczny materiał genetyczny. Z kolei profesor McClintock w latach 40. i 50. XX wieku w prowadzonych badaniach genetycznych zaobserwowała procesy epigenetyczne. Dowiodła, że mechanizm włączania i wyciszania genów odpowiedzialny jest także za cechy fizyczne organizmu, a nie tylko za procesy genetyczne wewnątrz jądra komórkowego. Jaka jest różnica pomiędzy genetyką a epigenetyką? Genetyka zajmuje się badaniem kodu genetycznego oraz wynikającymi z niego podstawami dziedziczenia i zmienności organizmów. Ustalona sekwencja DNA może ulec zmianie pod wpływem polimorfizmu lub mutacji. Epigenetyka to nauka zajmująca się badaniem modyfikacji zachodzących w genomie, które regulują poziom ekspresji genów. Dzieje się to bez uprzednich zmian w sekwencji nukleotydów DNA. Modyfikacje epigenetyczne są stabilnymi, lecz odwracalnymi zmianami w DNA czy histonach, polegającymi m.in. na dodaniu do DNA fragmentów związków organicznych, takich jak grupa metylowa CH3. Modyfikacje epigenetyczne mogą podlegać dziedziczeniu, ale inaczej jak jest w przypadku zmian genetycznych, są one zależne nie tylko od procesów zachodzących wewnątrz jądra komórkowego, ale także od bodźców zewnętrznych, takich jak środowisko czy starzenie się organizmu. Podsumowując, genetyka zajmuje się genami i funkcjami genów, a epigenetyka koncentruje się na regulacji genów. Wśród modyfikacji epigenetycznych można wyróżnić regulację przez niekodujące RNA
interferencję RNA związaną z potranskrypcyjną regulacją genów, remodelowanie chromatyny zależne od ATP, potranslacyjne modyfikacje histonów oraz najważniejszą i jedną z najtrwalszych modyfikacji – metylację DNA. Każda modyfikacja epigenetyczna inaczej zmienia wzór ekspresji genów. Na chwilę zatrzymajmy się przy metylacji. Metylacja DNA jest ważną modyfikacją epigenetyczną, ponieważ jest silnie zaangażowana w fizjologiczną kontrolę ekspresji genomu. U roślin metylacja DNA to główny sposób dostosowywania aktywności genów w ciągu ich życia, szczególnie we wczesnych etapach rozwoju. U wyższych eukariota w procesie metylacji S-adenozyle-L-metionina, w skrócie SAM, dostarcza grupy metylowej CH3, która jest przenoszona do określonego miejsca DNA. Grupy metylowe przyłączają się w pozycji 5' pierścienia pirimidynowego cytozyny, tworząc 5-metylocytozynę. Enzymy nazywane metylotransferazami DNA, w skrócie DNMT, przenoszą grupy metylowe pomiędzy donorem, którym jest cytozyna, i akceptorem, którym jest metylocytozyna. U człowieka metylacja DNA jest swoiście regulowanym procesem biochemicznym, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju i jest ważna dla homeostatycznej kontroli komórki. Nieprawidłowa metylacja DNA może prowadzić do wielu zaburzeń. Związana jest z takimi zaburzeniami jak choroby autoimmunologiczne czy choroby neurodegeneracyjne, jak choroba Parkinsona i Alzheimera, a także z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz z różnymi typami nowotworów. U roślin metylacja DNA pełni bardzo ważną funkcję w reakcji na stres biotyczny i abiotyczny. Tym samym ma duże znaczenie również w procesach adaptacyjnych do warunków środowiskowych. Przypomnijmy sobie, na czym polega aktywność genu. Podczas ekspresji genu zachodzi proces transkrypcji, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA, w wyniku którego powstaje mRNA, czyli RNA matrycowe, a następnie na rybosomach w czasie translacji dochodzi do biosyntezy białka na matrycy mRNA, która służy jako szablon do produkcji białka. Wróćmy wreszcie do pytania zadanego na początku. Czy rośliny mają pamięć oraz czy można wymazać im wspomnienia? Rośliny wyższe mają skomplikowane mechanizmy umożliwiające im reagowanie na zmiany środowiskowe, najprawdopodobniej powstałe w długim okresie ewolucji. Rośliny potrafią reagować i dostosowywać się do powtarzających się stresów biotycznych i abiotycznych dzięki procesom komórkowym, które przypominają pamięć. Mechanizm molekularny, dzięki któremu działa pamięć roślin, jest całkowicie różny od pamięci u zwierząt, która jest zależna od układu nerwowego. Ale efekty są podobne. Zapamiętywanie przeszłych zdarzeń. U roślin istnieją takie mechanizmy jak pamięć immunologiczna czy pamięć do walki ze stresem osmotycznym lub stężeniem kwasu abscysynowego czy stresem oksydacyjnym. Pamięć u roślin jest kontrolowana na poziomie molekularnym przez zmiany w ekspresji genów. Kontrolę nad aktywnością genów mają m.in. modyfikacje epigenetyczne. Zmiany w epigenomie pozwalają roślinom pamiętać przeszłe doświadczenia środowiskowe, co pomaga im przystosować się do zmieniających się warunków. Mechanizmy adaptacji środowiskowej są bezpośrednio powiązane z globalnymi zmianami klimatu, ponieważ dzięki epigenetyce roślina potrafi również przystosować się do zachodzących zmian klimatycznych. Epigenetyka odgrywa ważną rolę także w wernalizacji u roślin, czyli wtedy, gdy niezbędna jest długotrwała ekspozycja w okresie zimowym na niskie temperatury, aby roślina nabyła zdolności do kwitnienia generatywnego następnej wiosny. Długotrwałe zimno indukuje wyciszenie genu Flower Locus C, w skrócie FLC, który jest silnym represorem kwitnienia. Stan ten jest zapamiętywany przez roślinę. Wyciszenie tego genu prowadzi do kwitnienia. Rośliny przez cały cykl życia napotykają na stałe wyzwania środowiskowe, ale każde pokolenie staje w obliczu innej ich kombinacji. Tutaj również działają modyfikacje epigenetyczne. Dzięki nim możliwe jest wymazanie większości wspomnień, czyli doświadczeń środowiskowych rośliny, co umożliwia następnemu pokoleniu nowy start. Zapamiętanie przez roślinę, a potem wymazanie pamięci możliwe jest, ponieważ informacja epigenetyczna jest odwracalna i może zmieniać się w czasie. Natomiast przekazywanie pamięci lub wymazanie wspomnień w kolejnym pokoleniu
Możliwe jest dzięki temu, że procesy epigenetyczne są dziedziczne. Jedną z modyfikacji epigenetycznych odpowiedzialną za pamięć u roślin są modyfikacje białek histonowych. Polegają one m.in. na przyłączeniu niewielkich grup, takich jak np. reszta metylowa, inaczej metylacja, reszta acetylowa, inaczej acetylacja oraz reszta fosforanowa, inaczej fosforylacja, a także na przyłączeniu dużych cząstek, jak w przypadku ubikwitynacji polegającej na przyłączeniu białka ubikwityny. Ponadto, w zależności od miejsca modyfikacji histonów, zmienia się ekspresja genu. Dochodzi do aktywacji lub inaktywacji transkrypcji. Z aktywnością i wyciszeniem genów, w tym genu FLC, związana jest również forma chromatyny. W zmianie heterochromatyny na euchromatynę uczestniczy acetylacja histonów. Modyfikacje białek histonowych, zmieniając sposób upakowania DNA, dają możliwość kontroli jego odczytywania. Wpływa to na ekspresję genów, także na gen FLC i kwitnienie rośliny, tak aby kwitnienie odbyło się w odpowiednim czasie. Molekularną podstawą pamięci w przypadku kwitnienia i wernalizacji jest przeprogramowanie ekspresji genu FLC przez modyfikatory chromatyny, czyli zmiana struktury chromatyny ze stanu aktywnego na nieaktywny. Gdy DNA jest rozmieszczone luźno w formie euchromatyny powstałej w procesie acetylacji, wtedy możliwa jest ekspresja genu FLC, a gdy DNA jest mocno ściśnięte w formie euchromatyny, aktywność genu spada. Modyfikacje histonów, takie jak deacetylacja, która sprzyja tworzeniu heterochromatyny, czyni w ten sposób gen FLC niedostępnym dla transkrypcji, co ostatecznie prowadzi do usunięcia czynnika hamującego kwitnienie podczas następnej wiosny, gdy roślina jest już gotowa po wernalizacji do kwitnienia. Istnieją dowody na to, że rośliny są biegłe w zmienianiu swojej fizjologii i metabolizmu w odpowiedzi na wcześniejsze doświadczenia, a mechanizmy epigenetyczne dają długotrwałe efekty zapamiętywania doświadczeń. Dzięki modyfikacjom epigenetycznym rośliny mogą przetrwać nawet najbardziej niedogodne i najtrudniejsze warunki środowiska oraz dostosować się do zachodzących w nim zmian, a w perspektywie pokoleń potrafią zaadaptować się do zmian klimatycznych, co obserwujemy obecnie u wielu gatunków.